Welcome to Truck World Australia. Embark on an epic journey across the stunning landscapes of the outback. Experience the thrill of driving powerful trucks, completing challenging missions, and exploring a vast open world. Start your adventure today with the demo version and get a taste of what's to come. Ready to hit the road? Let's roll. Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i zapraszam na Truck World Australia. Jest to wersja demo, ale możemy zapoznać się z programem, jak wygląda. Ja tutaj zdążyłem zmienić już interfejs na język polski. Stacje radiowe. Dobra, niech będzie jakaś stacja radiowa, niech coś gra. Okej, zamknij, możemy na tej stacji dodawać. Grafika, pełny ekran, taki mam monitorek. Czy my tu możemy zrobić troszkę... Nie. Sterowanie. I teraz tak, obsługujemy również, że tak powiem, kontrolery. Możemy ustawić kontroler, konfigurować kontroler, kierownicę przykładowo, gamepad, myszkę. Co jeszcze możemy zrobić? Tak, to są moje sprzęty, które obecnie posiadam i tutaj widać, że... O właśnie. Wybraliśmy ten preset. Zastosuj. Input config detected. No ciekawe. No nic, zaraz zobaczymy, jak to będzie działało. Audio, głośność. O, troszeczkę udało się przyciszyć, a resztę zostawimy. Zapisz, wróć do menu. No, wydaje się dosyć intuicyjne. No i ruszamy w podróż naszym truckiem przez Australię. Good morning, everyone. It's 7:20 a.m. on Outback News Radio, and what a gorgeous day we have ahead. The weather's looking good, with just a hint of cloud cover expected around noon. But watch out for potential sandstorms later today, stirred up by those strong desert winds. A heads up for drivers near Mala, keep an eye out for roadworks, and maybe add a few extra minutes to your travel time. And here's some great news. The Big Mine project is wrapping up, with the last cargo shipment heading out this week. A fantastic milestone for our community. Now, let's get your day started with some feel-good tunes that'll keep you company all the way. Have a wonderful morning. Okej, przepraszam. Startujemy naszą rozgrywkę. Teraz swój dzień pracy startujemy. Jesteśmy na parkingu. Truckers Australia. Mamy po lewej stronie podpowiedź. Z tymi gośćmi nie pogadamy. Spuścili głowy. Radio. No, duży parking. Nic ciekawego, szczerze mówiąc. Zobaczmy, jak wygląda nasz skład, którym pojedziemy. No, proszę bardzo, mamy dużą lawetę z jakąś fadromą w cudzysłowie i beczkami. Dobra, o, tu ciekawostka, bo mamy różne triggery, które pewnie odpalą te podpory. No okej. I mamy jakieś tutaj panel info. O, na dole jeszcze są panele pod tabem, widzę, tak? Widać, gdzie jesteśmy, dochód z zadania.
kiedy mamy przyjechać, uszkodzenia ładunku, stany i tak dalej, i tak dalej. I 20 000 w tej chwili jesteśmy bogaci. Spróbujmy wsiąść do pojazdu, odpalić. O, i widzę, że ten preset, zobaczcie, mam lagi na kierownicy. Dobra, wróćmy do menu, zgaśmy, bo to tak nie może być. Ustawienia, sterowanie, konfigurator sterowania, kierownica. Weźmy sobie w tej chwili skrzynię biegów automatyczną. Oś kierownicy. No to kręcę moją kierownicą do końca. Ustawię ją sobie w pozycji na 0. Dead zone, czyli właśnie ta martwa strefa. Ja ją tutaj nie będę zmieniał, ale poruszam. Tak na wszelki wypadek. Dalej, teraz przyspiesz. No to na pedale. Hamulec, drugi pedał. To zostawimy tak jak jest. Dalej. Interakcje. I teraz powinienem przypisać sobie guziki, jeśli chcę coś robić na kierownicy. Jeśli nie, to widzę, że mam tutaj na klawiaturze. I przykładowo tak. Zapłon. Mogę sobie przypisać tu, gdzie pamiętam, że był. Hop. Aha, ciekaw jestem teraz, czy też i będzie działało. No dobra, zobaczymy. To reszty na razie nie będę zmieniał, bo widzę, że zapłon mi się przestawił na moją kierownicę. Wyjdź z pojazdu F. Zmień widok C. Dobra, trzeba tych guzików się nauczyć. Zróbmy tak, jeszcze lewy kierunkowskaz. Lewy kierunkowskaz to będzie tu. Prawy kierunkowskaz będzie tu. CB radio jest pod X-em. Hamulec postojowy niech zostaje pod spacją. Dalej. No i mamy tak to zorganizowane w tej chwili. Zakończ. Input konflikt trudno. Wróć do menu. I zobaczmy jak teraz kierownica. No ale teraz przynajmniej kierownica od razu reaguje. Dobra, zobaczmy czy mamy pod i zapłon. Aha, już na i zapłon nie działa, tylko przestawiło się na kierownicę. Więc tutaj by trzeba było chyba troszeczkę powalczyć z ustawieniami, żeby działała i klawiatura, i kierownica. Dobra, spróbujmy pojechać. Zobaczmy jak ten symulator sprawdza się w praktyce. Aha, jeszcze pewnie mam tutaj po prawej stronie, nie wiem czy widzicie, jest taki ledwo widoczny właśnie pasek, trochę słabo, że nie jest ledwo widoczny. I tu jest hamulec, który był pod spacją, to pamiętam. Widać tutaj te kontrolki podstawowe pojazdu. No i spróbujmy pojechać, wyjechać z parkingu. Tutaj mi się biegi automatycznie wrzucają, jeszcze. Teraz w którą stronę jechać? Nie, pojedziemy w lewo, nie w prawo, przepraszam. No więc włączamy się do ruchu. Jedziemy. Trochę mocne mam wibracje na kierownicy, a ja jadę na asfalcie. Morning, base. This is Iron Roo. I'm already on the road. A few minutes into the drive. Over. Ok, tutaj jest znacznik, który pokazuje mi, którędy powinienem jechać. Tak sądzę, przynajmniej kierunek. No i próbujemy zasymulować tą jazdę. Straszne mam wibracje na kierownicy. Trochę za mocny ten system jest. Tutaj trochę chciałbym lusterka zobaczyć.
Trochę za mocno oddaje te wibracje. Zobaczmy jeszcze tylko, jak to się nasz zestaw prezentuje pod C. Powiem otwarcie, że mi się najłatwiej jeździ z takim widokiem, ale jak będzie kawałek prostej, to przeskoczymy na inny widok. 70, jedziemy 70. Elegancko. Nie wiem, każdy ruch kierownicą powoduje to, że czuję tu wibrację na kierownicy, a droga jest asfaltowa. Wydaje mi się, że nie powinno to tak wibrować. Chyba tutaj coś w tych ustawieniach defaultowych jest za mocno, no ale cieszę malowniczą trasą. No ja niestety mam klawiaturę bez sekcji numerycznej. A, i tu było czuć tą matę. No jedzie się całkiem przyzwoicie, tylko te wibracje musiałbym zmniejszyć troszeczkę. Poczekajcie, się zatrzymam. Wyłączę silnik i zobaczmy, czy się uda te ręczne, czy te wibracje uda się jeszcze poprawić, bo nie jest to przyjemne. Ustawienia force feedback i wibracji właśnie. Siła gruntu może zmniejszmy. Silnik wibracji też zmniejszmy. Force feedback troszkę zmniejszymy i siła kolizji, no kolizja niech będzie silna. Ten grunt byśmy troszkę obniżyli, bo to wszystko, mam być szczery, za mocno pracuje. Zdecydowanie zmniejszmy to przynajmniej o połowę, jak nawet nie niżej. Zamknij i zapisz i spróbujmy, czy to nam trochę poprawi komfort jazdy. Zapłon, jedziemy. I nie mogę ruszyć. Aha, ręczny nie spuszczony, ok. Mój błąd. No, zaraz zobaczymy, jak ten feedback teraz będzie wyglądał, bo przy tych ustawieniach standardowych, no powiem otwarcie, bardzo bolesne to było na ręku. Szkoda jeszcze, że czasu nie widzę. Jest 8:30, a widzę go dopiero w lewym dolnym rogu. Nie ma jakiegoś zegara. Tutaj jest jazda trochę na czas, bo musimy się zmieścić z kontraktem, ale nie widać dobrze zegarka. No trudno. Tak, teraz ta siła tych wibracji jest znośna i są rzadsze, więc tutaj w tym zakręcie leciutko, ale wydaje mi się, że jak na australijskich drogach, to chyba na czystym asfalcie, który tak się przynajmniej wydaje być czysty, tak to nie powinno wyglądać, że to aż tak mocno wibruje. Dobra, no poza tym jedzie się całkiem przyjemnie. Tutaj ręce czasem drgają, żeby nie dało się zasnąć. Z tego widoku jedzie mi się płynnie i całkiem w porządku. Nie wiem tylko, jak zmieni mi widok, co się wydarzy. No, będę starał się troszkę z takiego widoku też pojechać, żebyśmy mogli się nacieszyć tym krajobrazem. No, staram się utrzymać pas ruchu. Nie jest to proste, bo wydaje mi się, że nie ma tutaj tej mechaniki, która jest w prawdziwych samochodach, że jak nie kręcicie kierownicą, puścicie kierownicę, to on powinien ustawić się na prosto. Tak, tutaj trzeba ciągle kontrolować kierownicę, nie można tego prostolinijnego toru zachować. Ciągle te ręce pracują, słuchajcie. O, staram się. Tak, skręcam dosyć płynnie, aczkolwiek, tak jak mówię,
No, w normalnym samochodzie kierownica wraca do toru jazdy na wprost. Tutaj nie bardzo. Widzicie, jak ciężarówka kontynuuje po prostu manewr cały czas, tak? Jak była lekka skręcona, tak skręca. I ciężko ją tutaj ustawić na tor prostolinijny. Jeszcze w zakręcie, zobaczcie, to jako tako, ale prosta jest ciężko do osiągnięcia. Tutaj mi brakuje, nie wiem, czy opcji, czy mam coś źle ustawione. Właśnie tego wyprostowania toru jazdy w momencie, kiedy nie ruszam kierownicą, ona powinna się sama ustawić na wprost. I Australia World Track, szczerze mówiąc, nie wiem, czy trochę przyspieszymy, chociaż tu zakręt to tak bardzo nie powinniśmy. Nie wiem, czy to będzie teren, po którym ja bym chciał jeździć, bo prawdę powiedziawszy, zobaczcie, mamy cały czas pustynię. I tutaj no, nie dzieje się za wiele w tym. Tak? No nie oszukujmy się. Jedziemy. Tutaj, o i teraz fajnie, bo mi kierownica podskoczyła, bo wpadłem na pobocze, to fajnie, tak powinno być. Natomiast dużo pustego terenu, nie mamy nawigacji, mamy tylko ten punkt na mapie, żółty, widzicie tam na mapie, na horyzoncie, który pokazuje kierunek, w którym powinienem jechać. Natomiast przy jakichś rozwidleniach, większych ilości dróg, mogę mieć duży problem z oceną, którędy powinienem jechać. Tak, to było lekkie przyspieszenie i widać, że dym się wydobył z kominków. Przyspieszymy troszkę, bo mamy kawałek tej prostej. Tutaj powinno mi się auto samo ustawić na tą prostą i w innych symulatorach zwykle tak się działo. Tutaj niespecjalnie. Dobra, dojeżdżamy do zakrętu. Tutaj było ograniczenie 70, więc my również zwolnimy. Pociąg jakiś pod spodem przejechał. Słychać go. O, zdarzenie drogowe. No dobra, mamy dwie opcje, albo przejechać bokiem, albo pomóc i odholować. Słuchajcie, nie wiem. Możemy się pobawić i spróbować pomóc odholować, aczkolwiek obawiam się. Aha, czyli potwierdziłem pomoc. Dobra, to musimy zjechać teraz gdzieś i zostawić nasz sprzęg. Spróbujmy go zostawić z tej strony. O, pięknie, pięknie tutaj ta ciężarówka teraz drga. Czy ja już cały sprzęg schowałem? Nie jeszcze, kawałek trzeba się przesunąć. Ok, załóżmy. Dobra. Wyłączamy. Wysiadamy z pojazdu, literka F. I teraz powinniśmy zadziałać przy tych podporach. To jest interakcja. Ciach. Podpory się zadziały. Teraz powinienem rozpiąć przewody, myślę. I muszę tutaj coś zadziałać. O, właśnie. Dobra, odpuściło. Mamy wolny ciągnik.
No to teraz jedziemy. Patrzę, czy nie mam ręcznego. Nie mam. Jedziemy zaczepić popsuty. Czy popsuty? Tutaj tamta ciężarówka wpadła do rowu, nie? Więc spróbujemy się podłączyć. Którędy ja tutaj przejadę? Czy ja się tutaj zmieszczę, czy muszę jechać dookoła? No, chyba się zmieszczę. Tutaj takie miejsce jest zostawione, żebym się spokojnie podłączył, myślę. Dobra, spróbujemy teraz jakoś wycofać. Zobaczmy. Czy nam tutaj się uda podłączyć pod ten zestaw? No już widzę, że nie. Się odbiłem. Dobra, spróbujmy jeszcze raz inaczej podjechać. No, rusz pan się do przodu jednak. No, może tym razem. Czy to już... O, zaskoczył. Dobra. Wyłączymy maszynę. Wysiądziemy. Nawet zaciągniemy ręczny. Wysiadamy. I musimy wykonać tą samą operację, co zawsze, czyli... zapiąć przewody, to już zaskoczyło i musimy podnieść nóżki, tak? Hopaj, podpory idą do góry. Odłącz naczepę, nie. Wsiadamy, odpalamy. Zwalniamy ręczny. Pięknie i próbujemy coś z tym fantem zrobić, więc na początek trochę cofniemy. Dobra, wydaje mi się, że już się wytoczymy na drogę. No i musimy ten zestaw odstawić gdzieś na bok. Nie wiem co prawda gdzie, ale może się tego zaraz dowiem. Czy ja przegapiłem ten moment? Dobra, pojedziemy kawałek dalej i spróbujemy ją gdzieś zostawić. Wydaje mi się, że jakieś powinno być miejsce parkingowe do tego celu. O. Jest parking i tu byśmy mogli to zostawić. Tylko tutaj nie ma wjazdu, bo tutaj wjazd jest oczywiście ze strony, z tej strony. Dobra, i my to zostawimy sobie. Stawimy sobie w tym miejscu na parkingu.
O, to w zasadzie wypadałoby zrobić jeszcze inaczej. Dobra. Myślę, że mogę to odczepić. Zobaczymy, co tutaj gra mi na to powie. Ale ja robię tak. Wysiad z wozu i odczepiamy. Więc tu poprosimy nóżki. Tu kabelki. No i tu sprzęg. No, tutaj dopiero chwyta. Dobra. To mogę wrócić do mojego ciągnika. Ignition. Ręczny i spróbujemy teraz pojechać z widokiem z kabiny. I wracamy po moją naczepę. No, wyjazd gdzieś tam na końcu jest. O, psa kostka. Wyrypałem w barierkę. No, trochę za szybko pojechane. Dobra, i wracamy do... Aha. Jednak może do tyłu. Tutaj w tym automacie mam problem ze zmianą biegów. Tu i teraz na lewo. Teraz będziemy skręcali nie na lewo, tylko na prawo, bo wracamy po naszą ciężarówką, po nasz ładunek. Szczerze mówiąc, te krzaki skutecznie mi tutaj utrudniały widoczność. Dobra. Nie wiem, czy ja tą misję dobrze robię, ale że tak powiem, wydaje mi się to logiczne, żeby odholować. Sobie mogłem to na poboczu zostawić, ten drugi ładunek. Ale tak ładnie, jak on na jakimś parkingu stoi, nie? A nie przy drodze. No i teraz pytanie, co tutaj się dzieje? Czy oni nadal stoją? My ich oczywiście miniemy. Oni tu stoją jak te głupki, a ja tu muszę podłączyć moją naczepę. I tu bym chyba chciał gdzieś zawrócić. Czy ten pan mi to umożliwi? Nie, przejechał, dobra. Z drugiej strony nic nie widzę. Dobra, jestem na drodze. Z tyłu tu nic, tu nic. Dobra, wydaje mi się, że nie jest źle. O Jezu, na tym piasku to bardzo ciężko się manewruje i wydaje mi się, że z takiego widoku to ja tej przyczepy nie zaczepię. Jednak jestem za słabym kierowcą na tą chwilę, więc spróbujmy to wykonać w ten sposób.
Za mocno, ale zaczepiłem. Dobra. I teraz resztę. Reszta, czyli nóżki do góry. I kabelki. Dobra, wsiadamy. Wydaje mi się, że możemy odjeżdżać. Omiń korek na drodze. Jedź błotnistą drogą, żeby ominąć korek? Serio? Czyżbym miał to aż tam wycofać? Dobra, ręczny. Zapominam ciągle o tym ręcznym. No dobra, pojedziemy tą błotnistą drogą, aczkolwiek wydaje mi się to być lekko bez sensu, żebym tyle cofał do tej drogi. Tutaj nie zauważyłem, ale są też, zobaczcie, słupki i te słupki dają się tutaj mocno we znaki. Cofajmy, póki nic nie jedzie. Dobra, myślę, że tutaj już mogę wjechać. Przejedź przez błoto. No i się zaczyna teraz jazda bez trzymanki. Pokonuj skorzystać z pomocy, gdy również na dobre. Włącz blokadę mechanizmu różnicowego. To teraz tak. Gdzie jest blokada mechanizmu różnicowego? Patrzmy. Przyspiesz hamulec, sprzęgło, biegi. Na razie mamy automat. Zapłon światła. Klakson, hamulec, retarder. To wygląda, jakby było N. Nie, V. V-ka, dobra, próbujmy włączyć V-kę. Zobaczmy, co się wykona. Dobra. I próbujemy przejechać przez to Błocko. Aha, my żeśmy wpadli. Ale oj, na kierownicy jak to czuć pięknie. Ale tutaj bardzo dobrze. Mamy chyba napęd na 4 koła i powinniśmy się wydobyć. No, pięknie to idzie. A zobaczmy bez fałki. A już teraz chyba z błoto wyjechałem, więc się wydobędę. Tak. No, najgorszy był chyba tylko tamten odcinek. Tutaj to już jest luz. No. No dobra. To się jakoś udało. Wracamy na drogę. Zaparkuj naczepę. To chyba zrobiłem coś nie po kolei. Dobra, zjedź na bok. To jedźmy na tamten parking. Z tego wniosek, że trochę wybiegłem przed szereg i tą przyczepę już zaparkowałem. Przynajmniej gdzieś ją zostawiłem. Więc muszę teraz wrócić po tą naczepę i zobaczymy, gdzie ona jest parkowana. Trochę to drżenie na kierownicy jest irytujące. No ale...
Gdzie tu jest ten parking? Tutaj. Dobra, na tym dużym placu ja zostawię moją naczepę, żebym nie miał trudności z zaparkowaniem. Tak, tu się postawię obok tego kolo. Dobra. No i od nowa Polska Ludowa. Dobra, to idzie w dół. No, druty rozpięte. Siodło rozpięte. Wsiądziemy. Zapłon i teraz zmienimy widok. No, zaparkowałem się jak po prostu lama. Podepnij naczepę z dostawką do kopalni. No ale to miałem zaparkować, nie? Czy to się zgadza? No niby się zgadza. Wysiadka. Ta stoi na swoich nóżkach. Nie, no nie rozumiem. O co tutaj chodzi? Dlaczego to tak jest? Coś tu mi nie zadziałało. Miałem podpiąć tą naczepę. Ją podpiąłem i co? Co dalej? No nie rozumiem. Teraz przywalę w coś. Dobra, zostawię ten tutaj skład, bo mnie to zaczyna lekko zastanawiać, co ja tutaj robię źle. Ok. Ciekawe, czy będę mógł teraz nóżki położyć. Mogę. Mimo tego, że nie mam połączenia z ciężarówką. No to tak już takie, nie wiem, czy to prawdziwe. Dobra, to zostawmy, jedźmy po nasz skład i jedźmy już do tej kopalni, oddać te nasze maszyny. Burza piaskowa.
Copy that, base. I'll push through and make sure it's done in time. Thanks for the heads up. Over. Dobra, spadamy stąd. No, zaskoczymy. Dobra, zaskoczyliśmy. Dobra, to odjazd. Serio? Zaparkuj naczepę, zjedź na bok i zaparkuj naczepę na oznaczonym miejscu parkingowym przy drodze. Nie. Jedziemy do kopalni. Koniec tego dobrego. Gdzie tu jest jakieś oznaczone miejsce? I o którą naczepę chodzi? Może nie fachowo, ale wrócimy najkrótszą drogą na drogę, czyli tędy. I jedziemy do kopalni. Ciekaw jestem, czy jak ja to wykonałem, być może nie po kolei coś, to czy dalsza droga będzie, dalsze czynności będą możliwe do wykonania. Zobaczymy. Trzeba bardzo sztywno trzymać się planu. No dobra, jedziemy. Okaże się, że nie wypełnię tego zadania w wersji demo nawet, ale to i tak daje mi tutaj, jakby to powiedzieć, poczucie. Zapraszam, możecie to ściągnąć, bo teraz ten World Track Australia jest w wersji demo. Dojedź do kopalni. A jednak coś się zaktualizowało. Dobra, to jadę do kopalni jak najszybciej, bo burza przecież. Moje wrażenia z jazdy są takie, że force feedback działa zbyt mocno, nawet na asfalcie. Obracać kołami ciężarówki, kiedy ona stoi, jest ciężko. O, włos, tak, tu pobocze bardzo dobrze łapiemy, czuć to na kierownicy. To jest na plus. Pustkowia. Po prostu Australia to pustkowia. No nic się tutaj nie dzieje poza tą kolizją jedną, wypadnięciem z drogi. I coś trzeba było zrobić, co mi wyszło, powiedzmy szczerze, chyba niezbyt dobrze. Ale wydaje mi się też, że jakoś to nie było specjalnie fajnie powiedziane. Powinno to być jakoś wszystko bliżej zorganizowane, żebym widział cel, albo powinna być jakaś mapka, gdzie, co, jak powinno się wykonać. Jakiś być może podpowiedź, hint. Nie wiem. Jakoś to powinno być bardziej user-friendly. No i to zachowanie tego samochodu, zobaczcie, że on tutaj ślimakiem ciągle jeździ na prostej trasie. Trudno jest go utrzymać w torze jazdy, bo koła nie mają tendencji do wyprostowania zupełnie.
Najlepiej by było, gdyby ten, przepraszam, gdyby ten pasy ruchu były wielkości 2 pasów ruchu. Wtedy bym się swobodnie zmieścił. Dobra, może zmienimy trochę widoczek. Tak, zmiana widoczku i już wjechałem w pobocze, no ale tak to właśnie jest. Teraz jadę znakomicie. Nie wiem jak na klawiaturze, ale na kierownicy no całkiem przyzwoicie się jeździ z dokładnością do tego właśnie. Wydaje mi się, że z kabiny się dużo lepiej jeździ niż z tego widoku z zewnątrz. Tylko nie rozumiem dlaczego. Mam wrażenie, że ta kierownica trochę też drga w momentach losowych, bo nie wiem dlaczego w tym momencie, na przykład jak jadę po tym asfalcie dosyć daleko od pobocza, to czuję lekkie drżenie na kierownicy, ten feedback force się załącza, wydaje mi się niepotrzebnie. Czy ja zdążę przed burzą piaskową? No pędzę jak szalony. Ta ciężarówka ma 10 biegów, widzę, że więcej niż 100 nie wydolę. Tak, tu dałem trochę do pieca, przyznam szczerze. O. Jeszcze bym skosił znak drogowy. Na tych zakrętach, ale się jakoś żeśmy wyratowali. Można ten tytuł porównywać z innymi tytułami, aczkolwiek wydaje mi się, że on jest jeszcze w fazie troszeczkę takiego raczkowania. Jest to próba taka przełamania hegemonii tego drugiego producenta, nie będę go reklamował, aczkolwiek też mam jego gry. Nie powiem, nie jest to niegrywalne. Prowadź ostrożnie, no fajnie. Prowadzę ostrożnie, tak ostrożnie jak tylko potrafię. Tu kolej już hamował, nie chciał iść na czołówkę. No ale żeśmy się znowu jakoś wyratowali. Czym dłużej gram, tym bardziej wydaje mi się, że jestem w stanie przyzwyczaić się do tego, że ta kierownica nie ustawia kół na prosto, że muszę sam powalczyć te koła ustawić albo lekko kontrować. No i jakoś to, słuchajcie, idzie. Jadę tak szybko, że doganiam osobówki. Ciekawe, czy burza piaskowa mnie zaskoczy. Wolałbym nie, bo chciałbym oddać ten towar, a te osobówki tutaj to tak jakoś... O dobra, na szczęście odjechała, bo ja jadę dalej chyba. Według tego żółtego wskaźnika jeszcze jadę i końca nie widzę. 110, no spróbujmy się rozpędzić. Nie wiem tylko, czy ta sama prędkość obowiązuje w Australii dla ciężarówek. Nie było znaku, że ciężarówki jadą inaczej, więc próbujemy tą 100 znowu osiągnąć i miejmy nadzieję, że droga tutaj jest tak zrobiona, wyprofilowana, że to 100 dla ciężarówek obsługuje. No, 84 na pewno da się jechać. Tutaj ciągle jest ten wyczuwalny feedback na tej kierownicy. Nie jest tak, że ręce nie mają masażu. No i słuchajcie, ten teren monotonny. No jednak w Europie, no, muszę to jednak porównać albo do ETS-u, albo do
ATS-u, czy w Stanach ten teren wydaje mi się bardziej urozmaicony. Tutaj mamy, no co mamy, to co widać tak naprawdę. Iron Mine już niedaleko, pewnie, bo jest drogowskaz. Muszę teraz zwrócić uwagę, czy jakiegoś znaku nie będę miał, który mnie będzie informował, że trzeba z tej drogi jednak zjechać. Znacznik, który mnie niepokoi, jest mocno z prawej, więc się może okazać, że prawa strona będzie nie. Zbiegamy się, jedziemy do znacznika. No tak, i teraz on mi za to bardzo w lewo ucieka, ale to na pewno nie tu. Aha, no i tak będziemy się bawić. No właśnie szkoda, że nie ma tego GPS-a, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu będziemy skręcać. By to było spore ułatwienie. Chociaż jest to tak bardziej realistyczny symulator, ale mam być szczery, przecież jestem przekonany, że te ciężarówki mają tutaj do kopalni. Ledwo wyhamowałem. W ostatniej chwili zobaczyłem ten znak. No właśnie to jest ten brak do tego GPS-a, tak? Ledwo wyhamowałem i udało mi się wjechać w zjazd. Na tej drodze szutrowej, no to ta kierownica cały czas ma coś do powiedzenia. Żyje swoim życiem jak normalnie żywe stworzenko. Także pod tym kątem nie żałowali. Force feedback cały czas pracuje, nawet kiedy nie powinien. Godzinka pi razy oko. Widzicie, jak ta kierownica skacze, tutaj widać na dole, nie? I ja to mam na żywo. Co ja teraz tu mam zrobić? Zarejestruj swoje przybycie. Dobra. Zatrzymamy się. Idziemy się zarejestrować. Widzę, że gdzieś tu muszę podejść. Miejsce dostawy. Aha. To gdzieś tutaj zaraz za bramą. No dobra, otwórz. Udaj się na parking. No to spróbujmy. No, ciągle się mylę, nie z tej strony wsiadam. Wszystko się zgadza. Base, this is Iron Rue, confirming arrival time at the mine. Gonna find a place to park the rig and unload. Over. Czyżby ta burza piaskowa już dotarła? Właśnie. Wykręcę. Kurczę, nic nie widać. Co za paskudztwo. To spróbujmy wjechać. No ta burza piaskowa to jest słaba sprawa. Spróbujmy skończyć tą dostawę. Już nam dużo nie brakuje.
Dobra, odczep na czepę, ok. Wysiadka. I co ja tu widzę? Dużo nie widzę, ale jedziemy. Dobra. Dokończ dostawę. Oto jazda. W zasadzie to chyba mogę tutaj zostać z tym ciężarówką, bo ona mi się pewnie zaraz popsuje. Ja tu nic nie widzę. Dobra, idę dokończyć dostawę. Żeby odebrać kasę, podejdź do kiosku. Nikt nie powiedział, że podjedź. Dobra. I 6000 bonus za parkowanie. Zakończ. Zamówienie zrealizowane. Powrót do bazy firmowej. No, ale w tym momencie, przy takiej pogodzie, to ja nie wrócę. Muszę poczekać, aż burza piaskowa jednak minie. Iron Roo, this is Base. What's your status? Over. Base, unload complete. I'm already on my way out of the mine. Over. Great job, Iron Roo. That wraps it up for this run. Head on back to the highway, and we'll call it a day. Watch out for the rough tracks on your way out. Safe travels. Over and out. Naprawdę? Ja przecież powinienem powiedzieć, że jest burza i nie powinienem w ogóle nigdzie wyjeżdżać, bo ja tu nic nie widzę. Zobaczcie. Nie wiem nawet, gdzie jest ta brama wyjazdowa. Co teraz? Jechać, nie jechać? Jak myślicie? Dobra, pojedziemy. Najwyżej nam się popsuje samochód. Tylko pytanie, gdzie tu jest wyjazd? Chyba tutaj. Ha. No i tu szlabany są podniesione, nie opuszczone. Więc chciałbym się stąd wydostać. Tak, chciałem zapalić światła, żeby zobaczyć, czy mi to tutaj w czymś pomoże. Auto już jest strasznie zakurzone. Ledwo widać drogę. O, i w ten sposób gra się zakończyła, słuchajcie.
Tak więc tak wygląda demo. Być może, że tutaj ta misja z tym wyciąganiem tej naczepy troszkę mi nie wyszła, ale i każdy z Was może ściągnąć to demo, sobie popróbować. Ja bym dał taką 3 z plusem, właśnie z uwagi na to, że trochę brakuje i tego GPS-a, i ten force feedback jest jak dla mnie zbyt mocny, jak również to, że jak zmieniam niektóre parametry kierownicy, to inne ustawienia guzików od razu znikają, a uważam, że nie powinny. Co jeszcze? Takiej podpowiedzi dla gracza, jak jest misja, tak, że jeśli mam gdzieś w konkretnym miejscu coś odstawić, na przykład moją naczepę, to powinno być to wyszczególnione, tak jak to miejsce do parkowania, tak powinno być wskazane miejsce, gdzie powinienem odstawić to moją naczepę, ewentualnie naczepę, którą odholowuję. Poza tym, no cóż, może być całkiem fajna gra, całkiem grywalna. Jeśli chodzi tylko o ten świat australijskich podróży przez kontynent, to wydaje mi się, że może być trochę monotonny mimo wszystko, bo ta wielka równina pustynna, no wielkie odległości, te ich pociągi drogowe, które składają się, nie wiem, z 2-3 wagonów, to jest fajne, tylko że może być to bardziej monotonne niż tego drugiego producenta gier. Taka jest moja opinia, każdy może mieć inną. No cóż, no to tyle. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, dużo zdrówka dla Was. Cześć!